Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś Residence. Dzień dobry wszystkim. Michał Dudkowski, Filipiny. Duduś Family, witamy na budowie. O, muzykę już słyszę, jest zgrana, czyli włączyli speaker. Zaczęliśmy budowę godzinkę temu, ale nie byłem na spotkaniu, musiałem się wyspać. Jadę zaraz, muszę pojechać jak najszybciej po good morning, po farbę. Mamy dzisiaj 11 pracowników, jeden nieczynny. Dzisiaj czyścimy papierem ściernym, no i będziemy się przymierzać do bejcowania, jeśli chodzi o to. Good morning. Ten pokój kontynuujemy malowanie. No i też szlifowanie tutaj tych. Ale dlaczego? To ja nie wiem. No i tutaj oczywiście good morning. Morning, sir. Instalujemy prysznic i kibelek i zlew. Zobaczymy później, jak to wszystko wygląda. Okay. But there you don't put skim coat Skin coat. in the second door. They only said just here. No, Ah, there too. okay. In here too. It's Kuya, in here too. It must just look the same. Dobra, co tam dalej mamy na budowie? Zdejmujemy formy. Zdejmujemy formy. Powoli. Mówiłem, żeby najpierw zdjąć formę, dopiero później elektryk się to zabierze. A oni robią dwie rzeczy naraz. Elektryk pracuje i jeszcze form nie zdjęli. No commento. Good morning. I Ryan kontynuuje tutaj pustaki. No okej. Tak to wygląda tutaj. To dzisiaj skończy. Tamtą część potrzebuje labora, żeby mu pociął. Dobra. I w pokoju numer 1 kładziemy płytki. Nie ma dzisiaj za dużo ludzi. Tutaj Kadam pomaga. Musi nosić. I tutaj malują płytki. Już zapomnieli, jak się kładzie płytki. Więc one są pomalowane, bo tam ktoś tam w komentarzu mówi, że nie są pomalowane. One są pomalowane. Wszystkie takim klejem. Charlie, what are you doing here? You disturb only. Dobra, ja się zawijam, muszę kupić farbę. Farbę białą. Oczywiście. Widzę, sąsiad też już wstał i pracuje. Jerry dzisiaj wraca, ale dopiero gdzieś koło 17. Ja się zabieram do sklepu i tak sobie powiem, że obserwuję te korty obok nas. Ta niby konkurencja, tu jest, korty są na każdym rogu w tej chwili. I od miesiąca tam praktycznie nikogo nie ma, pusto jest. Więc jak dla mnie po prostu nie wypełnię, mieli klientów i tyle. Znak stoi, korty stoją, ale tam ludzi nie ma, ani obsługi, ani nikogo. Na początku kilku pewnie znajomych grało i tyle. No jestem ciekawy, ile tych kortów będzie bankrutowało teraz na potęgę. No wiecie, jest ich o jakieś 50-60% za dużo. Więc wszystkie gorsze
będą bankrutowały i bez umiejętności, wiecie, marketingowych. Rafała nie zbankrutują, ponieważ on ma umiejętności marketingowe. Proste. W ogóle jak obcokrajowiec coś wybuduje, to rzadko kiedy bankrutuje, bo ma na tyle dużą wiedzę, żeby to nie zbankrutowało. Dobra, ja jadę do sklepu kupić farbę i się widzimy na trasie i muszę jeszcze zatankować, znaleźć tanie paliwo gdzieś. Farba kupiona, trochę droga, bo prawie 200 za 16 litrów. A musiałem kupić dwie takie glossy white. Powiem wam, że o, tutaj macie tak jak się jeździ na pick-upie. Jestem na stacji benzynowej. Krzesełka, wentylatorek, prawda, i jedziemy na wakacje. W Polsce chyba by to nie przeszło, coś mi się wydaje. Jeśli chodzi o cenę diesla, no to znalazłem za 83 peso za litr, ale powiem wam, że cena rozbieżności jest gigantyczna, bo 30 groszy dalej, 100 metrów dalej 30 groszy droższa, a kilometr, 2 kilometry dalej w centrum na przykład już jest złotówkę droższa. No takich chyba dużych różnic cenowych w Polsce nie ma. Tam raczej wahają się 20-30 groszy w skali kraju, może z 50. No chyba, że mówimy o Skolimie, no to trochę więcej. Ale tutaj naprawdę może być nawet różnica 2 zł w promieniu 5 km. Za nami już 3 godziny pracy, słuchajcie. Tutaj cały czas szorujemy, szlifujemy drzwi, żeby były idealne. Prawda? Zobaczcie sobie, jak to tutaj jest porobione. Dużo więcej pracy niż tam zrobione. Teraz szlifujemy tutaj między, żeby nie było żadnych zadziorów. W tych drzwiach najczęściej są przerwy tutaj. Tak jak u nas odchodzą tu. O. Tak, to już zostało zrobione. Mostly problem in this door, because we have the same door in the house. It's in here and in here. Yeah. After varnish. Because we use all the time aircon. This is the mostly reason. It's the reason the door I put to the gym where is the aircon. Because the wood is not enough dry. Dobra. W pokoju pracowniczym Still there. wood stain, yeah, it's good. Dzisiaj będziemy później kłaść bejce tutaj na to. Tutaj malujemy, zaskinkotowaliśmy to, muszę z Agnes pogadać dlaczego wcześniej. Zobaczmy jeszcze jak tam instalacja w łazience. Mamy już tutaj bidet zrobiony i prysznic. It's Filipino style shower. Ja, słuchajcie, kupiłem na Lazadzie shower, ale zobaczcie sobie. O, nie możecie zdać wyżej tego. Powinno być co najmniej 20 cm wyżej. Small one, Filipino sir. It's 120 is the high, is the reason. It's too small. Ale im tutaj wystarczy taka wysokość. Gniazdka są już tu jest pomalowane. Nie mogę się dotykać, bo już się rano wybrudziłem. Ten pokój jest gotowy tak naprawdę. Trzeba tylko wyczyścić farbę z sokołów, wstawić kontakty, światła pewnie jutro, no i drzwi na dniach. Pewnie nie doczekam się tych drzwi, ale... O, znowu się dotknąłem. Łazienka będzie dzisiaj gotowa, tylko że bez drzwi. Kurtynka i do przodu. Dobra, zobaczmy tutaj. Na ogrodzeniu robimy oświetlenie. Formy są zdjęte, jak widzicie.
No to tak naprawdę jutro będzie to oświetlenie skończone, jak nie dzisiaj. Mamy tak, że jedno będzie z tej strony i z drugiej strony, tylko że z drugiej strony będzie niżej. To widzę, że na razie robi górę. I tu będzie tu. Więc będzie trzeba zacząć robić tutaj na ten pathway. Mamy, ale to po malowaniu railingów, żeby nie pobrudzić płytek. Tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o nasze ogrodzenie. Światła będziemy mieli podobne jak na domu. Ładnie to będzie wyglądało, jak się zapali. Już są kupione światła. To później będzie zaplastrowane. Zanim dojdzie tam, będzie trzeba pociąć, bo to jeszcze musi w dół zejść. To tutaj pewnie to skończymy. Ale widzicie. Problem jest z tym, jeśli nie będziemy robić BIM-u, to layout trzeba zmienić. Muszę pogadać z Arnelem, żebyśmy nie mieli potem tyle roboty. A, tam jeszcze formę nie zdjęli. Chyba jeszcze zdejmują formę z zewnątrz. Pójdziemy zobaczyć na zewnątrz, jak to wygląda. Potrzebuję Agnes, bo słuchajcie, no bez Agnes to nie jestem w stanie rozmawiać z nimi, bo nikt mi potem nie potwierdzi tego, że powiedziałem tak, a nie inaczej i żeby nie robili podwójnej roboty. Prawda? Słuchajcie, tutaj kładziemy też płytki i to powiem wam, że szybko to idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 płytek. No, chyba. A zobaczmy jeszcze, jak tutaj ta łazienka wygląda. Zamykamy pokoje raz jeden, raz drugi, tak? Tutaj trzeba to poczyścić. Tam trzeba wytynkować i dać gładzie. Do sufitu tu będzie taki linijka 15 cm. Tu też. No i fugi, no to trzeba doczyścić. I tutaj tak samo. No. Słuchajcie, jak standard zrobią mniejszy, no to będzie moja strata, za mniej będę wynajmował. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Więc wczoraj, tak jak mówiłem, będziemy kończyć pokój po pokoju. Chcę, żeby pokój był skończony, jeden, zamknięty i przechodzimy do kolejnego i do kolejnego. Tak? 2-3 osoby, które najlepiej się na tym znają, będą to robić. Tutaj taczka oczywiście widzę niezespawana, na razie odstawiona, pociągnięta. No te śrubki po prostu im się rozkręcają od razu. Nie wiem, czy to jest wina firmy, czy po prostu ciężkiego używania u nas na budowie. Tak też może być. Tak wygląda kaskada po jednym dniu. Musimy kamień zrobić. No 3 razy więcej kamienia jest potrzebne na bank. Tu jeszcze będą kawałki wklejane, prawda? To wyjdzie, całokształt będzie najważniejszy. Dzisiaj na kaskadzie nie pracujemy. A tutaj... dobra, no jest ok. Powiem wam, że stąd wygląda, jakby było ok. Bo tu jest ten beam. No, do dolnej części beamu. Powinno być ok. Więc to dzisiaj skończymy tak naprawdę. Tam potem będzie trzeba formy zrobić, tu też formy i beam, ale nie będziemy musieli robić beamu na górze, bo to jest niepotrzebne. Tam jest po prostu za mało halobloków, to będzie się trzymało. Słabo to widzę, że widzicie, bo dzisiaj słoneczka nie ma, jest fajny wiaterek. Kamera coś mi szwankuje. Kabel dzisiaj musimy kupić. Tutaj są zdjęte formy. Pójdźmy na zewnątrz, jak to wygląda. Tutaj jest cement oczywiście do ogrodzenia. Rozrabiamy. Tutaj mama
chodzi i pilnuje pracowników. Jak wyglądają formy na zewnątrz? Czy są wszystkie zdjęte, czy nie? Dzisiaj mam nadzieję, że 2 postawię w pokoju pracowniczym i prysznic wezmę. Co prawda na kolanach będę prysznic musiał wziąć, bo... Co tam dzieciaki wyszły? A. Mati na siłownię poszedł. Nie uwierzycie, co się wczoraj dowiedziałem. Nie wiem, ile w tym prawdy, zaraz pójdę sprawdzić. Podobno nas foreman, który zrezygnował, bo by wyleciał na zbity pysk pewnie. A, i tu ostatnia forma, jeszcze 3 formy zostały. Tak? Tu mamy 1, 2, 3, 4 formy. Dobra. Podobno tutaj za tym murem są już baraki i coś tam nam się będzie budowało. Jakieś apartamenty też będą. Kurde, nie wpadłem na to. Mogłem im utrudnić sprawę, powiedzieć, że będzie day use i będzie można korzystać u nas. Ale czy to prawda, że tu coś się buduje, czy nie? Wczoraj mi ktoś tak powiedział. Są baraki. Popatrzcie się. Widzicie, że są baraki tam? I podobno na tej ziemi to Filipińczyk ma budować jakieś apartamenty tutaj. Z jednej strony to jest plus. Plus taki, że zrobią szybciej drogę tutaj cementową. Z drugiej strony, znaczy nie, no to jest tylko jedna strona. To jest plus dla nas z tej strony. Druga sprawa to jest taka, że budować ma to ten foreman, który u nas pracował tam miesiąc czy 1,5, przez którego musiałem płytki zrywać. Więc ogólnie śmiesznie. Tam jakieś ognisko robią. Wygląda jakby się drzewa paliły. Zaraz wam pokażę to. No nic. Wiem, że wczoraj przyszedł do naszych baraków i pytał się, czy ktoś chce kupić motor. Już myślałem, że znowu będzie chciał podbierać pracowników. Ale nasza ekipa jest chyba dobra i mniej więcej zadowolona. Ale wiecie, no tutaj kasa. Dostanie ktoś 8 zł więcej na dniówki i pójdzie tam, gdzie dostanie więcej, no i tyle. No my też troszeczkę tam, nie powiem, podwyższyliśmy 2 pracownikom najlepszym dniówkę, żeby byli bardziej zadowoleni. Nas to nie będzie specjalnie bolało przy tylu pracownikach, ale zobaczcie, tam coś się pali. Widzicie? Ktoś coś pali. Tylko nie wiem, czy to drzewa, czy za drzewami. Nie, chyba za drzewami. Stąd wygląda, jakby to drzewa się paliły. Ale to ktoś po prostu śmieci pali. W razie czego będą dzwonić na straż pożarną. Dzisiaj fajnie. Bez słoneczka, chłodek. Widzę, użył raz konwertora, ale nie użył tego. Szlifierki. To trzeba wyczyścić. Bo ja mówię do siebie tutaj użyliśmy raz konwerter, ale nie użył szlifierki, nie wyczyścił spawów. To trzeba jeszcze będzie zrobić. Wiecie, w taką pogodę jak dzisiaj to się chce pracować, bo człowiek chodząc jak ja, to się nie poci, więc dla nich to jest chłodno, bym powiedział. Jak dla mnie jest idealnie. Jestem ciekawy, czy dzieciaki ktoś pilnuje dorosły. Dzieciaki na siłowni. What I say, you don't can be without adult in the gym. Bez osoby od dorosłej nie możesz być na siłowni. Czy to zrozumiałeś? Co? Czy zrozumiałeś, co powiedziałem? Nie, To dlaczego tutaj jesteś bez osoby dorosłej? to z kolebką, najfalą. Teraz zwalasz wszystko na kolot. Dobra, muszę skończyć pracę i zabrać się tutaj za porządkowanie i segregowanie. A jeszcze dzisiaj muszę po Jelin pojechać
za parę godzin. No, zobaczymy, jak to będzie zamontowane. Tu już umywalka siedzi, ale jeszcze jest niezamontowana. Musi być sztywniej zamontowana. No. Why they stated no planche A? included, no planche like that. Za nami już prawie połowa dnia, więc zobaczmy, czy łazienka zainstalowana, czy jeszcze nie. Why he not install? Not install. No oczywiście jest niezainstalowana. Tutaj coś cieknie. Jestem ciekawy, where is Reggie? What is that? No. Gdzie jest Agnes, też nie wiem. No, słuchajcie, podobno nie ma silikonu i dlatego, no ale tam śrub nie widzę. Więc jak to się ma trzymać? Tutaj cieknie. Czemu jest taka duża dziura wywiercona pod to? To nie może tak wyglądać. Widzicie to? Co to kurde ma być? To jest niedokręcone, rusza się całe. Więc tak wygląda łazienka. Zobaczymy, jak to skończą, bo jest jeszcze nieskończona. Dobra, ale za to pokój drugi został pomalowany. Mam nadzieję, dzisiaj uda nam się wybejcować te drzwi, bo dalej jeszcze szlifujemy papierem ściernym. Coś tam kuje, to pewnie elektryk kuje. Muzyka cały czas gra, póki telefon się nie popsuje. Znaczy nie padnie, a nie popsuje. Dzisiaj tutaj jeszcze, tutaj będzie musiał być mały spadek. No kurde, coś słabo to widzę. 2, 4, 5, 9 płytek przez cały dzień. Te są pomalowane. Ojejku. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Tu zrobił, już nawet zaplastrowali to. Tak, tam też. Ale tu jest niezrobione, a przeszedł tam kuć. Jak to działa? Trochę nie wiem, jak to działa i dlaczego tak. A tutaj kuje, to ma być wysokość. A która to będzie wysokość? Tu, tego gdzieś, tu. Tak. Ale oczywiście nic się nie mogę zapytać, bo nikt nie mówi po angielsku tutaj. Troszeczkę tam Arnel mówi po angielsku. Zobaczcie się, jak to wygląda. No dzisiaj to skończą. To skończymy, zrobimy formy i zabierzemy się za slab tutaj tego. Tak? Żeby można było to zabezpieczyć z włazem, w razie czego woda jest cały czas tak naprawdę. Możemy sobie wejść i zobaczyć. Jest full. Jest pełno. Pytanie, ile w naszych tankach jest wody? Nasze tanki są tak ustawione, że jak woda spadnie do 3/4, 3/4 spadnie woda, to włącza się pompa. Tak? Więc tutaj kontynuuję w tej chwili Reggie
kamień. Dobra. I kurwa, tak nie może być. Jak tam. Że taka gigantyczna dziura na ten, ale to zaraz będziemy robić. Będzie trzeba zerwać płytkę i zrobić jeszcze raz. Bo nie ma innej możliwości. Podejrzewam, że to samo będzie tutaj w łazienkach. Kurwa. Jak zrobił za duży odpływ tutaj? Nie, no jest okej, no tutaj jest tyle, ile trzeba. Nie wiem, co to jest. A, wiem, co to jest. To miało być na ciepłą, zimną wodę. Miał być podgrzewacz. Ale podgrzewacza nie ma. Ja pierdolę. Nie rozumiem. Tutaj nawet też wszystkie kontakty poinstalowane. Raz, dwa. Tak naprawdę mamy wszystko. To jest tylko to będzie do lustra podświetlanego, jeśli takowe zainstalujemy. Tu jest gniazdko. Kontakt jest tutaj. Tutaj w tym pokoju tak naprawdę mamy wszystkie kontakty. Trzeba tylko łazienkę skończyć. Tutaj na balkonie nawet zainstalowali. Nie wiem po co. Pójdziemy do następnego pokoju. Ja się dziwię, gdzie są nasze kontakty. On poinstalował wszystkie. Tutaj jest jeden, drugi, trzeci. Są nawet te. No wszystko jest zainstalowane. Tutaj jest nawet końcowa ta warstwa. No ale łazienka to są straszne. Łazienki są straszne. Tutaj tak samo. Wszystkie kontakty są. A ja się dziwiłem, gdzie są kontakty. On wszystkie poinstalował. Tu też jest. No ale te płytki po co tutaj? Po chuj one tutaj są. Powinny być wyrzucone. Ja pierdolę. Całe życie. A, Agnes przywiozła silikon i dokumenty. Now what you do? What? English? What is button on? Turn on the The remote. What? Yes, this one. What happened in the school of math? How much? 4200 peso zapłaciliśmy za książki dla mata do pierwszej klasy. For school tuition fee is 19,000. 19,000? 19,250 What? for the whole year. But I pay half. 19 tysięcy peso jest za cały rok prywatnej szkoły. Fee. Breakfast? No. No breakfast? Tuition is 8. Fee. Szkoła się zaczyna, jest 20 tysięcy zapłaciłem za rok za szkołę. Jest od 8 do 11:15 zajęcia są, a później? And after? Do 11:15 i później od pierwszej 1 to 1 to 3. 3 p.m. Kolejne 2 godziny. But must A i dziecko musi być w szkole 7:45, czyli jakieś 5,5 godziny. What ceremony? flag ceremony. Codziennie? Everyday? Codziennie mają hymn, śpiewają i jest ceremonia flagi w przedszkolu. Nie, to już będzie szkoła, pierwsza klasa szkoły podstawowej. Taki odpowiednik elementary school grade 1. Okej. Dobra. Więc dziecko udało się na polskich papierach zapisać do szkoły. Jakimś dziwnym trafem nie było problemu. But Matt don't have the number. Filipino number. Yeah, but A, bo nie ma tego numeru dziecka, czy jakoś tak.
Słuchajcie, zaczęliśmy tutaj bejcować drzwi. Kolor będzie troszeczkę jaśniejszy, jak wyschnie. Pachnie pięknie. Chyba tego się nie powinno wdychać, tej bejcy. Tu mamy już pierwsze drzwi. Nie będziemy kombinować z zmianą koloru, jak u nas między tym. Tu jeszcze takie kurczę tutaj na tych drzwiach. To nie powinniśmy dodać proszku. Aha. With this hole we can make something. Yes, sir. Maybe you spray one coat sanding sealer, then The- put body Yeah, body filler. Yeah. Okay. To będziemy musieli dodać body filler do tych drzwi, żeby tych takich rowków małych nie było. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj to wygląda. Tutaj poprawiamy to, żeby było idealnie przy płytkach. Potem tylko silikonem to zakleić. A tutaj w zestawie, nie wiem, czy są śruby w Polsce w zestawie, żeby przykręcić. Bo nie chcieli tego robić. Ja mówię, trzeba to przykręcić. Musi być zrobiony otwór. Więc musimy kupić śruby do otworów. Tutaj. No poza tym tak strasznie chodzi, prawda? We will pump bolt, sir. I say a bolt. For this? Ah. You find the bolt? Yeah. Yeah. But this is normal like that? No. Happened to that. Yeah, ako na upal, ma'am. Wala ba na ako, sir? Please, even the What? mga Chennai. Słuchajcie. No teraz już jestem wymagający. Nie mogę na nich krzyczeć, bo kurde mi odejdą. Ale tutaj na każdej budowie, oh my god, musicie mieć osobę, która sprawdza wszystko. Tutaj widzę, nie ma. Dobra, w tym pokoju nie ma. Na dole są zainstalowane, ale tutaj widzę, że nie ma żadnego zainstalowanego. Tak naprawdę nie ma żadnego w tym pokoju. Na balkonie, na balkonie jest jedno. Czyli tu potrzebujemy 5 outletów, 6 outletów, gniazdek, 7. Bo tutaj 5 plus jedno w łazience plus jedno telewizora to jest 7 i dwa przełączniki, 3. One gang, two gang i two gang, tak? Czyli podwójne i pojedyncze. Bo klima tutaj już jest zainstalowana. Railings. No. Idziemy do następnego pokoju zobaczyć, bo nie mogę być chyba za dużo wymagający, ale nie chcę poprawek. Tutaj też nie ma. Czyli to samo. 7, a na balkonie? Jest, czyli 7 plus 3. 7 gniazdek i 3 kontakty. Czyli bardzo dużo kontaktów i gniazdek. 7 plus 7. I tutaj też nic. Na balkonie? Na balkonie tylko poinstalowane. Dobra, to mamy 7, 7, 7, 21 kontaktów i 3, 3, 3 i 9 gniazdek. Switchy, przełączników, włączników światła. Dobra. Kaskada dzisiaj nieruszona. Zobaczmy, jak elektryka na ogrodzeniu i ogrodzenie z góry. No i słuchajcie. No i o tym mówiłem. Będzie trzeba więcej
tego wszystkiego dorobić, żeby to się trzymało. Ale można powiedzieć, że teraz zostanie tylko i wyłącznie beam. Czy nie będą robić tam. No, to jest problematyczne, bo Dario jest za niski, żeby tam robić, ale widzę, że nie będą robili beamu. A jeśli chodzi o ogrodzenie, no to jesteśmy w tej chwili w tym miejscu tutaj. Tutaj zostało wycięte, jeszcze rurkę trzeba dać do dołu. Tutaj zostało wycięte, tam zostało wycięte te 3. Dobra. To teraz jeszcze muszę policzyć, ile świateł będzie na zewnątrz i ile będzie w środku, ale już widzę, że chyba 15 będzie za mało. No, nic nowego. Dobra, z tej strony będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tutaj 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. W środku 16, a na zewnątrz jakieś... No mało, mało. Będę musiał zamówić więcej. 16. No to potrzebujemy jeszcze co najmniej z 20 światełek. No dobra, ja zaraz jadę po Gerlin tak naprawdę na lotnisko, bo ma przylecieć o godzinie 17. No dobra, no ja w tej chwili zajmuję się segregacją, układaniem całego naszego sprzętu, co mamy, czego nie mamy. Mamy jeszcze jutro i pojutrze czas, ale pojutrze to już takie bardziej pakowanie się. Więc chyba na dzisiaj to tyle. Muszę jechać po Gerlin. Wrócę tutaj po Gerlin, to pokażę wam, co zrobili. Tutaj piłujemy coś. Więc mamy godzinę 15:53. Mogę wam powiedzieć tyle. Gerlin samolot się spóźnia. Pół godziny. Pół godziny później wystartowała, więc mam czas, żeby tu jeszcze przejść i coś ponagrywać. Skończyliśmy bejsowanie. Co prawda po boku to wygląda, jakby trzeba było jeszcze raz. Albo nie zrobił od dołu. Nie, jest z 2 stron. Ładnie wyglądają te drzwi. Dajcie znać w komentarzu. Tu oczywiście te dziury tutaj będzie trzeba jakoś zrobić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lepiej potrenować umiejętności na drzwiach do budynku pracowniczego niż na drzwiach do apartamentów. Ja czasami, wiecie, wydaje mi się, że jestem za bardzo perfekcyjny, no ale kurde, tak to jest, jak się jest przy remoncie cały czas. Tu walczą. I są śruby. Jeszcze powinny być takie nakładki zabezpieczające. No i tutaj też popatrz, da się? Co prawda nie da się, bo jest jeszcze tyle widoczne, ale tutaj nic nie poradzimy. No dobra, jak to zrobiłeś? Tu poza. Yeah. But in apartments, no. It must be tiles. I will take And this is not possible in apartments. niluluwan din. Okay na. Kanina ko silang ba? Oh. It's working. Anak silang ba? O! And how many seconds? Słuchajcie, pokazuje nawet ile sekund bierze prysznic.
I temperaturę wody. 36. Okay, limit is 30 seconds. Dobre, prysznic. Agnes! You have the counter there on the shower. Only 30 seconds per day. Tego nie wiedziałem, że tam jest. You see the counter in the shower? No come on, come on. Dobre, słuchajcie. Słuchaj, listen. It's requirements for the shower. 30 seconds per day only. Okay, you get like that. And look, you have 30 seconds per day. Okay, 1 minute because you need to wait for the hot. Nie wiedziałem, kurde, że ma licznik. No ale dobra. A, i od nowa liczy, kurde. Widzicie? O, ale tak już liczy cały czas. O, jest już ciepło. Nice, I don't know have the counter. I don't have counter. Dobra, można powiedzieć, że prysznic, kibelek, zlew w pokoju pracowniczym jest zainstalowany. Jeszcze oczywiście ich tam pogonię niedługo z tym silikonem dookoła. No ale tak to wygląda. W tej chwili zaczęli już tynkować ogrodzenie. Tak naprawdę, o, widzę, że tutaj już uczą się. Nasi pracownicy bez umiejętności zaczęli się uczyć i tynkują ogrodzenie. You train? Braki z powodu wibratora. Tam też, tu też trzeba, ale bez layoutu widzę. No ale dobra, no. Tak to wygląda. It's too wet tomorrow. Tu jeszcze będzie, no jakoś tak. No sporo tego będzie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o... Tutaj w ogóle jest zrobione podłoga. Jest okej, no nie ma co tam narzekać na tą podłogę, wiecie. Nie będzie idealna, ale jest. To jest tylko schowek. Ale widzicie, jak dużo jeszcze trzeba dolać, dosypać. 10 cm może zostawimy i trzeba dosypać. Czyli z tamtej strony tak samo. Więc teraz już pracę. Ogrodzenie zrobione, to jest najważniejsze. Ogrodzenie zrobione. Tutaj tylko zostało zrobić formy na posty. 1, 2, 3, 4 formy i mamy zrobione tak, jak powinno być. Stamtąd sobie ładnie schodzi tutaj. Tutaj też będziemy musieli dosypać, bo ten beam, nie wiem czy widzicie, ten beam jest większy niż ten. Tak? Ale to nie ma problemu. Zaplastrujemy to i zrobimy po całości to. I będzie tam szedł tak, jak powinien być. Widzicie, tam już beamu nie zrobili, tylko zrobili same pustaki postawili. Może być, no. Tam to nie przeszkadza, nikt się potem nie będzie wspinał. Najwyżej komuś spadnie, jak będzie trzęsienie ziemi na głowę. Nie no, żartuję, to musiało być naprawdę. Wszystko by się zawaliło, żeby coś takiego spadło. Słuchajcie, ja zabieram się do samochodu. Jenny ma przyjechać za pół godzinki, a mam jakieś 15 do 20 minut. Teraz jest najgorsza pora, jeśli chodzi o podróżowanie, bo wszyscy kończą robotę. Więc ja wsiadam i
Tutaj Agnes czyści światła, bo nie powinny być pootwierane. Kurde. It looks like used now, yeah? Ah, but this used too. I don't understand. Why you don't buy extra light for the work and this is to the room, yes? But still, we need use, I think, buy one or two to the employee building, yeah? Chcieli mnie skasować na lotnisku na 15 peso za parking. Ale się nie dałem. Słuchajcie. Ogólnie jeśli jest pick-up i ludzie już wychodzą, to to nie musicie płacić za parking. Poczekamy, bo tu wszyscy czekają. Nie wiadomo, czy Jelin już wyszła, czy nie. Zaraz wyjdzie. Normalnie parking 15 peso, jak chcecie zapłacić, ale my tylko pick-up. Dalej zadzwonimy do Jelin. Gdzie jest Jelin? Dzwonimy. No tutaj nawet w samochodzie mam. Do Magete Airport. Ale nie dajcie się zrobić, bo czasami tylko bierzecie pick-up albo drop-off, a oni wciskają parking, jak ktoś się nie zna. A, Jerry wysłała mi zdjęcie. Dalej są w samolocie. Okej. Czyli dlatego chciałem mi wcisnąć pick-up. Znaczy pick-up, parking. Wyszła. Więc jedziemy. Jedziemy, gdzie ona tam jest. Może nikt jej nie zaczepi o zdjęcie. To. Tutaj bardzo dużo samochodów. Wszyscy czekają, żeby kogoś zabrać. Każdy tutaj czeka, żeby kogoś zabrać. O. Where is Geraldine? No, where she is? I don't see. O, nagrywa. Nie wie, czy to ja, czy nie ja. Hello, how are you? Thank you very much. How your flight? It was good. Good? With result, Tata. I'm very happy. I will tell you more later. Oh, Kiss, kiss. you can tell me in the bed. Yeah? Bed. I Yeah. will give you two Ah. for free. O! Boom, boom for free. Sana No, all. dobra, wracamy do domu, na budowę, chciałem powiedzieć, ale budowa się zakończyła 21 minut temu. Więc muszę teraz przewalić się przez ten korek, ale i tak szybko. Jak na godziny szczytu można powiedzieć, no to na lotnisko jechałem bardzo szybko. 15 do 18 minut się średnio jedzie ode mnie. To jest niecałe 10 km. Zadowolone? Cieszycie się, że mama wróciła? Are you happy, mama go back? O, Lily już szuka prezentów. Lily już szuka prezentów. Tata, subo. Tata, get for me present. A jest mama, no? Wala ko'y dala taon. Tao ra gani kong sardinas kung dito. Your butt. Lily szuka prezentów. No, I don't have anything, my love. I only eat their sardines and bread. Very much. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy. Dzieci zadowolone, że mama wróciła z dobrymi wieściami. Nie mogę wam powiedzieć, zakazali nam, żeby nie wiedzieli, co się dzieje. Ale dzieje się dobrze, tak wam powiem. Dowiecie się, jak dojdzie to do skutku. No słuchajcie, jak to się mówi, władza ma władzę, tak? Władza ma władzę. To chyba dobre powiedzenie. Więc budowa się zakończyła 48 minut temu. A kto tutaj jeszcze jest? What happened? What you doing here?
It's the What? wires are the What wires? Why? eating by eat by the small rat. Szczur nam zjadł światło. O, To no dobrze, but it's easy to... Oh my god, this too. It's meaning you sleep with rats. Because it's in your room before. Yeah? so that rats. Playing the Słuchajcie, jak mówiłem o tym Airbnb, to pamiętajcie, że w cenie macie biegające szczury. Dzisiaj powiedziałem, a Food of the workers. Small. małe, duże szczury biegają i jedzą jedzenie pracowników. Oh my god. It's the reason why I tell to move every what we buy to the gym, okay? So we have to check everything. The wire you can repair, you know, this on the lamp it's problematic maybe. But it's easy to repair. Agnes wyrzuciła pudełka. Jedna taka lampa to jakieś, nie pamiętam, z 700 peso. I don't remember how much I pay. 700, 800 per one? But it's still working, you need only repair the wire. yes. Question, you can remove this to repair the wire there. Yeah? Dobra, okay. Okay, it's easy to repair. But you need only the wire. Why? What's the level status of the CR here? Jest trochę ciemno, więc jutro wam będę pokazywał. To są światełka dla pracowników. Tutaj. Tomorrow you can install. Yeah. Okej, to zamontował trochę krzywo, ponieważ to powinno być tu. Ale dobra, nie będę się tego czepiał. Tutaj jest na ciepłą wodę, ale jako że nie instalowaliśmy tutaj ciepłej wody, trzeba by zamienić kran, ale nie potrzeba na niej ciepła woda. Tam jest ciepła woda i to jest wystarczy. Potrzebują drzwi i tutaj wyczyścić to. Okay. It still need... he put silicone here? He put silicone here. But it's still moving. What? Preparation is it's very sucks. Preparation. No to need buy the order that this to not moving because you broken later. You have something in your room still what we need install and still eating the rats? Put to the boxing. O. Dobra, te szczury też jedzą Agnes ubrania. To mówię, żeby włożyła do mojego worka. But maybe first get the wash the clothes, okay? Słuchajcie, no co ja wam tutaj będę mówił? To są Filipiny, to jest budowa. Czuję się jak, nie wiem, nauczyciel w większości przypadków, bo zachowują, znaczy, wiecie co? Ja to rozumiem, ja ich rozumiem, dlaczego oni się tak zachowują. No jeśli nie stać cię na jedzenie, nie stać cię, zarabiasz bardzo, bardzo mało, no to słuchaj, wyjdzie ci płytka krzywo, to z tego sobie nic nie robisz, tylko po prostu ją kładziesz, będzie krzywo, no trzeba z tym żyć, tak? Oni są chorzy, to oni nie idą do lekarza, nie idą po lekarstwo, jak nie są umierająco chorzy, tylko po prostu kładą się do łóżka i czekają, aż wyzdrowieją. Nie mają wiedzy, co to może być, jak przyspieszyć wyzdrowienie i tak dalej. Ze względu na to, że nie stać ich na to, żeby pójść do apteki i kupić lekarstwo. Z jednej strony, albo im szkoda, no tak samo jak na motorach, nie wymieniają żarówki, no bo myślą, że więcej pali motor, po pierwsze, po drugie im szkoda 5 zł dla bezpieczeństwa. Tak samo jest z kaskami, ze wszystkim, po prostu.
Tak samo jest z przeglądami. Popsuje się, to naprawia. Mimo że wie, że za tydzień ten, co naprawia, za tydzień się znowu coś popsuje, ale to już tego nie naprawiają, tylko po prostu idą dalej. I tak samo potem przychodzą do kogoś do pracy, tak jak do mnie. I dobra, to nie jest problem, przecież dziurka mała tutaj, nie ma z tym problemu. A ja jestem troszeczkę perfekcjonistą. Znaczy dobra, w porównaniu do nich to jestem perfekcjonistą, ale w praktyce to pewnie dużo z Was jest dużo bardziej uczulone na perfekcjonizm, na to, żeby wyglądało. No ale co Wam poradzę? To są Filipiny. I tylko Wam przedstawiam to, żebyście zrozumieli dla tych, co nie byli, bo dla tych, co byli na wakacjach, to też tego nie zrozumieli. A dla tych, co troszeczkę tutaj pożyli, 2-3 miesiące na przykład, to oni się zaczynają zdawać sprawę, o co chodzi. Tak? To już, wiecie, to jest, ja to mówię, praca u podstaw, tak? Rodzice nie mają pieniędzy, żeby wysłać do szkoły i tak dalej, i tak dalej. A szkoły są chyba darmowe tak naprawdę, bo my za prywatną szkołę, tak jak dzisiaj Wam mówiłem, zapłaciliśmy 19,5 tysiąca, coś takiego, 19 z groszami za cały rok, za prywatną szkołę, tak? Klasa pierwsza, mata. I 4200 za książki do tej szkoły. Więc to nie jest jakiś duży koszt. Nie ma w tym oczywiście wyżywienia. To macie 25 tysięcy, 24 tysiące, to powiedzmy, można powiedzieć, to jest 1300 zł. 1300 zł, taki to jest koszt rocznego chodzenia dziecka do szkoły na Filipinach. Do prywatnej szkoły, gdzie uczą się angielskiego. W ogóle chodźcie, pokażę Wam w ogóle, jak wyglądają te książki tak naprawdę do pierwszej klasy. Jestem ciekawy, czy są to angielskie książki, czy filipińskie książki, czy nie wiadomo co. No ale żeby szczury gryzły, kurde, kable. Dobra. Jesteśmy tu wszyscy. Zapalimy sobie światełko. Pokażę książkę. The book for math. Tak. Show me. To jest. That is the math needed when we go back here. And the book we are going to bring to Poland. The book? Yeah. O, poczekajcie, That's odnośnie. for math. Test the book. Ale to są z tej szkoły ABC Learning Center. A tutaj assignment book. A, widzicie, mają pracę domową. Mati, to będą twoje książki, będziesz tego się uczył przez cały rok. Weź siatkę. O. Nie, na razie nie. Grown up with math. Tu mamy autora, Castor, edytor. 6. edycja. Number lacking one book. What is lacking one book? Lucky one book. There's still one more book needs to give. Because we pay. Yeah, we paid. It's English, good. God is our father. Ojej, it's what is that? Kay Thomas man siya niya magsabi. And this is not English. Kamalayan, what is? Palin. That's for me. That is for me. In here there's a subject mathematics, English, Filipino. Okay. It's like Naunsa naman English, Filipino. Patay na. Really? English, tu macie, tu mamy filipiński. A what is good is our father. God is our father. It's the chemistry. Kasi na Bible ay masa daw gana dai religion. No dobra. I Biblia, nauka o Biblii i matematyka. A? They have also religion subject dai. No to jeszcze religia. No dobra, to jest religia. God is our father is to religia. Religion. No. A where is the book to music or dancing? I don't know. Maybe the lucky. Pamiętacie, jak zawsze mówiłem? O, Mati. Pół Filipińczyk. Dobra, słuchajcie, z tego miejsca zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało, komentarz taktyczny, no i dzwoneczek, subskrypcję dla tych, co są nowi na kanale. Jutro już się widzimy z nowym materiałem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Residence, shine